Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Przez 4,5 miliarda lat istnienia Układu Słonecznego targały nim katastrofy na kosmiczną skalę. Raz po raz kataklizmy wstrząsały planetami. Mocne uderzenie w odpowiednie miejsce może strącić całą planetę z kursu. Globy uczestniczą w kolizjach, są pokrywane lawą przez wulkany, a nawet wyrywane spod wpływu gwiazdy. Żadna planeta nie schroni się przed gniewem Układu Słonecznego. Gdy szybka planetoida uderzy w Merkurego, wzbije odłamki z jego powierzchni. Niewątpliwie niektóre mogą trafić w Ziemię. Ziemia uchodzi za oazę spokoju, ale to pozory. Pierwsze zderzenia ukształtowały planety, ostatnie je zniszczą. Zapnijcie pasy, zaczynamy odliczanie. Przedstawimy 10 największych katastrof, które odmieniły planety. Kosmos, tajemnice wszechświata, katastrofy, które odmieniły planety. Planeta Ziemia jest dziś spokojna, ale otrzymała swą dawkę uderzeń, potężnych wybuchów i masowego wymierania. Większość ziemskich klęsk wygląda niepozornie w zestawieniu z kataklizmami, które nastąpiły na innych planetach. Układ Słoneczny ukształtował się w wirującym chaosie miliardów skał, które podczas zderzeń utworzyły znane nam planety. Narodziny Układu Słonecznego były gwałtowne. Planetozymale i protoplanety zderzały się albo mijały o włos, spychając się ku Słońcu albo na zewnątrz Układu. Przetrwało tylko kilka planet. Młody Układ Słoneczny przypominał kosmiczny bilard. Wciąż następowały zderzenia i katastrofy. Planety się tworzyły i rozpadały, aż powstało wszystko, co znamy. Kiedyś nie było to miejsce sprzyjające życiu. Gdy formowały się obecne planety, było jeszcze gorzej. Pierwszą i najdawniejszą z 10 planetarnych katastrof było zerwanie płaszcza Merkurego. Merkury to planeta najbliższa Słońcu i karzeł w Układzie. Naukowcy twierdzą, że dostał tęgie lanie od sił przyrody. Merkury zadziwia naukowców. Żelazne jądro zajmuje aż 40% objętości planety, dwukrotnie więcej niż na Ziemi. Błękitna planeta jest przy tym 3 razy większa od Merkurego. Merkury to osobliwość Układu Słonecznego. Przypomina kulkę łożyskową, jest prawie cały z metalu. Dlaczego jest tak gęsty? Według pewnej teorii zawiniło zderzenie. Dlaczego kolizja zwiększyła gęstość planety? Przedstawimy obiekt uderzający Merkurego jako kulę armatnią. Wystrzelimy z działa z czasów Waszyngtona w kulę do kręgli pokrytą gipsem, odległą o 40 metrów. To model młodego Merkurego, w którym gips udaje płaszcz, a kula jądro. Oto Gary Harper, nasz ekspert od broni. Jak się z tego strzela? Bardzo prosto. Umieszczam odpowiednią ilość prochu w lufie i go ubijam.
Wkładam kulę i dociskam do ładunku. Jak szybko poleci? Prawie 100 metrów na sekundę. To ponad 300 kilometrów na godzinę. Powinna zrobić spustoszenie. Chronimy uszy. Jeszcze okulary, oczywiście. Jeszcze zapalnik i możemy wystrzelić. Odpalamy działo. Uwaga! Świetnie! Zmiotłeś cel. Brawo! Chodźmy się przyjrzeć. Okruchy są wszędzie. Zerwało gips z kuli. Naukowcy sądzą, że w podobny sposób Merkury stracił skorupę, zachowując żelazne jądro. Model tłumaczy, dlaczego gęstość Merkurego jest tak duża. Jego żelazne jądro jest nieproporcjonalnie duże, bo zewnętrzne warstwy oderwały się podczas zderzenia. Świetny strzał. Fragmenty skorupy Merkurego poleciały ku Słońcu i aż za Jowisza. Okruchy spadały przez 4 miliony lat. Szczątki krążyły po Układzie Słonecznym. Część mogła wylądować na planetach. Szacuje się, że nawet 16 biliardów ton materii Merkurego opadło na Ziemię. Teoria zderzenia ma jeden słaby punkt. Jeśli nastąpiła katastrofa, to dlaczego nie pozostały po niej ślady? Inna teoria tłumaczy wielkość jądra Merkurego chwilowym wzrostem aktywności Słońca, które rozgrzało planetę i odparowało większą część jej skalistego płaszcza. Wiatr słoneczny odrzucił te opary w przestrzeń. Żelazne jądro przetrwało temperaturę i nie zostało doprowadzone do wrzenia, jak warstwy skalne. Sonda Messenger NASA wciąż bada Merkurego, szukając klucza do zagadki dramatycznej przeszłości. Ale nie tylko planeta najbliższa Słońcu została trafiona. Obecnie pierścienie Saturna krążą zgodnie, ale zawdzięczają swe piękno gwałtownemu zjawisku sprzed 4 miliardów lat. Over 4 billion years ago. Number 9 on our countdown. 9. numer na liście katastrof to zagłada księżyca Saturna. Pierścienie Saturna to ozdoba i jedna z największych zagadek Układu Słonecznego. Trudno powiedzieć, kiedy i jak się uformowały. Największą zagadką jest to, dlaczego pierścienie Saturna o masie 33 biliardów ton składają się głównie z lodu. Rzeźbiarz Roland Hernandez odtworzył Saturna i jeden z jego lodowych księżyców, byśmy mogli dowieść, że pierścienie Saturna powstały w wielkiej katastrofie. Oto śliczny, półmetrowy model Saturna i mniejszy księżyc zrobiony z lodu. Wygląda pięknie, choć dziwnie. Bez pierścieni model nie przypomina Saturna. Ale chcemy właśnie pokazać, jak z lodu na powierzchni Księżyca powstały pierścienie. Wielu naukowców wierzy, że gdy dawny Księżyc pokryty lodem spadał na Saturna, potężna grawitacja planety odrywała materiał z powierzchni i odrzucała go na orbitę. Szlifierka działa jak siły pływowe Saturna, wyrzucając lodowy płaszcz Księżyca na orbitę. Sam Księżyc ostatecznie spadł na planetę i zginął bez śladu, ale śliczne lodowe pierścienie przetrwały.
Z 60 pozostałych satelitów Saturna największy jest Tytan, który o połowę przerasta nasz Księżyc. Nowe symulacje pokazały, że Saturn mógł początkowo mieć jeszcze kilka większych księżyców, które uległy zagładzie, spadając na planetę. Z resztek ostatniego powstały pierścienie. Ten model tłumaczy, skąd w pierścieniach jest tyle lodu. Gdyby cały Księżyc rozpadł się na orbicie, powinny zawierać skały obok lodu. Gdy satelita tracił lodową powłokę, powoli opadając na planetę po spirali, tworzył się za nim pierścień, a skalne jądro zbliżało się do Saturna. Pochodzenie pierścieni Saturna dowodzi, że nawet tak piękne obiekty powstawały podczas gwałtownych procesów. Katastrofy, które ukształtowały Saturna i Merkurego, były lokalne. Nastąpiła też inna, która rozszarpała Układ Słoneczny. Nie tylko wpłynęła na losy znanych nam planet, ale odrzuciła inne w przestrzeń międzygwiezdną, odrywając je od Słońca. Kosmiczne katastrofy odarły Merkurego z płaszcza, utworzyły pierścienie Saturna i zadecydowały o prawie wszystkich relacjach w Układzie Słonecznym. W końcu ustanowiły kolejność planet. Dziś, oddalając się od Słońca, mijamy kolejno gazowe olbrzymy: Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Kiedyś układ był inny. Na początku istnienia Układu Słonecznego Jowisz i Saturn zmieniały odległość od Słońca, zmieniając orbity pod wpływem oddziaływań z licznymi planetozymalami. Wahania orbit Saturna i Jowisza wyzwoliły reakcję łańcuchową, która rozszarpała Układ Słoneczny. Numer 8 na liście największych jego katastrof zajmuje orbitalny wir. 500 milionów lat po utworzeniu się planet Jowisz przysunął się do Słońca, a Saturn, Uran i Neptun oddaliły. Jowisz zaczął okrążać Słońce dokładnie 2 razy w trakcie jednego obiegu Saturna. Wpadły w rezonans orbitalny 2:1. Oddziaływanie grawitacyjne przy rezonansie orbitalnym 2:1 jest bardzo silne, gdy trwa miliony lat. Były znamienne w skutkach dla całego Układu Słonecznego. Orbity innych planet zostały zaburzone i zaczęły się krzyżować. Nastąpiły wielkie zderzenia. Rezonans Saturna i Jowisza zdestabilizował orbity Urana i Neptuna. Tak się zaczęła kosmiczna gra w komórki do wynajęcia. Nastąpiła największa i brzemienna w skutki katastrofa w historii Układu Słonecznego. Rezonans orbitalny Jowisza i Saturna wyzwolił wielką energię grawitacyjną i zamieszał w strefie planet zewnętrznych. Neptun i Uran wyleciały na dalsze orbity i zamieniły się miejscami. Uran krąży bliżej Słońca, choć kiedyś było inaczej. Neptun i Uran mogły się zamienić miejscami nie raz, lecz kilka razy. Miały szczęście. Kilka innych planet zostało zapewne całkowicie odrzuconych z Układu Słonecznego. Czekała je wędrówka bez końca w ciemnościach przestrzeni międzygwiezdnej. Jest prawie pewne, że Układ Słoneczny utracił kilka planet podczas niebieskiego karlingu, przy którym zamieniały się miejscami. Są nawet przesłanki, że kiedyś Jowisz i Saturn zawędrowały w strefę planet wewnętrznych w pobliże obecnej orbity Ziemi i potem oddaliły się od Słońca na obecne miejsca.
Rezonans orbitalny planet był dopiero początkiem. Szukając stałych orbit, gazowe olbrzymy wywołały 4,1 miliarda lat temu największy jak do tej pory kataklizm obejmujący cały Układ Słoneczny. Numer 7 na naszej liście to wielkie bombardowanie. Orbitalny taniec Saturna i Jowisza nie tylko odepchnął gazowe olbrzymy, lecz zasiał chaos w całym Układzie Słonecznym. Jowisz wspólnie z Saturnem przeciągnął powstające protoplanety w okolice obecnego pasa asteroid. Ponad 4,1 miliarda lat temu globy zderzały się i rozbijały na mniejsze fragmenty. Potem gazowe olbrzymy pozostające w rezonansie orbitalnym 2:1 wyrzuciły część asteroidy do wewnętrznej części Układu Słonecznego, inicjując wielkie bombardowanie. Wystarczy spojrzeć na Księżyc, by zrozumieć, co zaszło. Większość kraterów na Srebrnym Globie to efekt bombardowania zwanego katastrofą księżycową. Dowody na nią uzyskano w roku 1969, gdy w Apollo 11 przybyli na Księżyc pierwsi ludzie. Porównanie modeli rozwoju z dowodami geologicznymi to wspaniałe pole do dedukcji. Datując próbki z kraterów dostarczone przez Apollo, ustaliliśmy, że wielkie bombardowanie wewnętrznych planet Układu Słonecznego odbyło się 4 miliardy lat temu. Historia kraterów wskazuje, że w pewnym okresie gwałtownie wzrosła liczba upadków dużych obiektów na różne ciała Układu Słonecznego, w tym na Księżyc. Księżyc został nieco pokiereszowany, ale pewna planeta otrzymała taki cios, że utraciła warunki dla życia. Numer 6 na liście największych katastrof Układu Słonecznego to olbrzymie uderzenie meteorytowe w Marsa. Wielkie bombardowanie szalało w Układzie Słonecznym od 4,1 do 3,8 miliarda lat temu i dotyczyło nie tylko komet i asteroid. Nawet planety wypadały z orbit. Sonda NASA odkryła dowód, że jedna z nich, wielkości Plutona, uderzyła w Marsa, potężnie go przemieniając. To był wielki, rozpędzony pocisk, który padł stycznie i tylko musnął północną półkulę Marsa. Przypominało to odcinanie czubka jajka. Katastrofa ukształtowała pustkowie północne, stanowiące 40% powierzchni Marsa. To największy krater uderzeniowy w Układzie Słonecznym. Na Ziemi przykryłby całą Europę, Azję i Australię. Znajdujemy ślady uderzeń na różnych planetach, podobne kratery z okrągłym zagłębieniem otoczonym grzbietem, czasem z wypiętrzeniem centralnym. Pustkowie północne nie ma takich cech. Dopiero porównując położenie jądra Marsa z przebiegiem jego powierzchni, stwierdzono istnienie krateru. Jego wypiętrzona krawędź się zapadła. Podczas wielkiego bombardowania co najmniej 5 wielkich ciał uderzyło w Marsa. Miał ucierpieć jeszcze bardziej. Kolejna katastrofa była gorsza niż wyrycie w nim kolejnej dziury. Odmieniła losy Marsa. Piąty numer na liście największych kataklizmów to zniszczenie marsjańskiej magnetosfery. Orbitery potwierdziły, że Mars ma tylko słabe pozostałości chroniącego go niegdyś pola magnetycznego. Naukowcy sądzą, że i za tym stała katastrofa o ogromnych skutkach dla życia na Marsie.
Nie jesteśmy do końca pewni, czemu Mars ma tak słabe pole magnetyczne. Przypuszczamy, że wskutek uderzenia wielkiego obiektu stopiły się skorupa i płaszcz planety. Temperatura jądra i płaszcza się wyrównała, co zatrzymało ruchy konwekcyjne we wnętrzu globu. Bez nich nie powstaje pole magnetyczne planety. Ziemskie pole magnetyczne utrzymuje groźne cząstki ze Słońca daleko poza atmosferą. Słaba marsjańska magnetosfera chroni tylko kilka obszarów planety. Zabójcze promieniowanie słoneczne zdmuchnęło większość atmosfery. Przez miliardy lat można stracić znaczną część atmosfery. Bez warstwy dwutlenku węgla i pary wodnej, gazów cieplarnianych, planeta szybko stygnie. Dlatego Mars jest mroźną pustynią. Gdy zabrakło pola magnetycznego na zimnym, suchym Marsie, nie mogło powstać ani przetrwać życie. Nie wszyscy naukowcy są zgodni, że to katastrofa kosmiczna zniszczyła magnetosferę. Być może Mars jest za mały i szybciej niż Ziemia utracił ciepło. Bez niego jądro się zestaliło i przestało generować pole magnetyczne. W każdym razie, po utracie atmosfery, ciśnienie na Marsie spadło i woda w stanie ciekłym przestała istnieć, a bez niej życie wymarło. Wielkie bombardowanie dobiegło końca 3,8 miliarda lat temu. Po nim wszystkie planety w Układzie Słonecznym wyglądały inaczej niż wcześniej. Jest jasne, że gazowe olbrzymy odsunęły się od miejsc, w których powstały. Neptun wyraźnie odsunął się od Słońca, bo objął swym przyciąganiem Plutona oraz inne obiekty z pasa Kuipera i pociągnął za sobą. Orbity planet w końcu się ustabilizowały. Gdy system osiągnął wiek dojrzały, globom zaczęły grozić kataklizmy wewnętrzne. Niektóre procesy wulkaniczne okazały się bardziej niszczycielskie niż ataki z kosmosu. Układ Słoneczny ukształtował się w pierwszym okresie swojej historii wskutek chaotycznych kolizji i bombardowań. Gdy 3,8 miliarda lat temu planety osiągnęły trwałe orbity, pojawiły się nowe kataklizmy. Siłą nie ustępowały zagrożeniom z kosmosu. Zakończenie wielkiego bombardowania nie przyniosło spokoju w Układzie Słonecznym. Nawiedzają go inne kataklizmy. Asteroidy i komety uderzają od zewnątrz, a wybuchy wulkanów działają od wewnątrz planet. Kolejna z katastrof oszpeciła planetę, tworząc najbardziej przerośnięte znamie w Układzie Słonecznym. Numer 4 na liście największych katastrof w Układzie Słonecznym to wielkie erupcje na Marsie. Sonda Mars Express niedawno potwierdziła, że czerwona planeta przeszła co najmniej 5 okresów intensywnej aktywności wulkanicznej, przez co glob ma unikatową powierzchnię w skali Układu Słonecznego. Niektóre wulkany tarczowe z czerwonej planety są podobne do ziemskich, na przykład z Hawajów. Z wielkiej komory wulkanicznej pod powierzchnią lawa wydostaje się na wierzch i rozlewa szeroko. Na Marsie wulkany tego typu, 10 do 100 razy większe niż ziemskie, są porozrzucane na całej planecie. Gdy się budzą, pokrywają cały glob lawą. Na Marsie znajduje się 20 dużych wulkanów, w tym Olimp, największy w Układzie Słonecznym.
Wielki stożek daje do myślenia o gwałtownej przeszłości planety. Wiek tworów geologicznych Marsa można określić licząc kratery uderzeniowe na ich powierzchni. Jeśli jest gładka, to od jej powstania nie minęło dość czasu, by meteoroidy ją poryły. Musi więc być młoda. Na starej aż roi się od kraterów. Na podstawie analizy wieku kraterów i map Marsa oszacowano, że nawiedziło go 5 okresów intensywnego wulkanizmu. Tak jak w wulkanach tarczowych na Ziemi, gdy na Marsie otwiera się komora magmowa, bazaltowa lawa wylewa się na powierzchnię przez stulecia. Ziemskie wulkany jednak różnią się od marsjańskich kolosów. Na Marsie nie ma ruchów płyt tektonicznych, jakie znamy z Ziemi. Gdy wybucha na nim wulkan, lawa wypływa latami w tym samym miejscu, wypiętrzając ogromny stożek, jak Olimp. Ziemskie wulkany wyrastają na styku płyt, dlatego Hawaje tworzą łańcuch. Odjeżdżają z płytą tektoniczną na północ, ale gorący punkt płaszcza pozostaje w miejscu, tworząc z lawy kolejne wyspy archipelagu. Na Marsie jest jedna wyspa i wciąż rośnie. Zjawiska wulkaniczne wielokrotnie odmieniały powierzchnię Marsa. To nie jedyna skalista planeta, którą okaleczyły jej wewnętrzne siły. Następne na liście katastrof jest wielkie stopienie Wenus. Nasza najbliższa sąsiadka Wenus mogła być podobna do Ziemi. Powstała w podobnym okresie z tej samej kosmicznej materii. Coś jednak ją zmieniło w koszmarną karykaturę Ziemi. Gdybyśmy mogli przeniknąć przez gęstą atmosferę, zobaczylibyśmy, że 90% powierzchni Wenus pokrywa zastygła lawa z okresów wzmożonego wulkanizmu. Gęsta, dusząca atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla i ma ciśnienie 90 razy większe od ziemskiego. Takie panuje pod wodą na głębokości kilometra. Co więcej, temperatura na Wenus sięga 500 stopni Celsjusza. Nawet ołów się topi. Gdyby pojawił się tam człowiek, zostałby błyskawicznie upieczony i zgnieciony. Piekło na Wenus mógł wywołać samonapędzający się efekt cieplarniany sprzed 3 miliardów lat. Co się stało z oceanami Wenus, jeśli w ogóle istniały? Słońce zwiększyło aktywność, wzmagając parowanie oceanów. Do atmosfery dostawało się coraz więcej pary wodnej. Jest ona gazem cieplarnianym, więc potęgowała efekt szklarniowy. Ocean parował coraz szybciej. Efekt cieplarniany się sam potęgował, aż woda zniknęła. W warstwie chmur mogą być dowody istnienia oceanów na Wenus. Próbki z atmosfery Wenus wskazują, że jest tam wiele deuteru, ciężkiego izotopu wodoru. Większość zwykłego wodoru uciekła w przestrzeń kosmiczną, ale pozostał mniej lotny izotop, deuter. Wenus to przykład, do czego prowadzą gwałtowne zmiany klimatyczne. Jeśli zrozumiemy, co je tam wywołało, będziemy mogli ratować Ziemię. Jeśli wskutek katastrofy ekologicznej woda na Wenus wyparowała, to czy biosfera również zniknęła? Właśnie o to zapytał nasz widz. Jack Kershaw z Fort Worth chciał wiedzieć, czy na Wenus istniało kiedyś życie? To fascynujące zagadnienie. Otóż przez pierwsze miliard lat istnienia Wenus mogła mieć oceany. Mogły zawierać prymitywne formy życia, bakterie i mikroby. Trudno to zweryfikować.
Tuż po wielkim bombardowaniu istniały one na Ziemi. Na Wenus mogło być podobnie. Według teorii efektu cieplarnianego przez miliony lat powierzchnia Wenus stopniowo wysychała. Nie wszyscy dają temu wiarę. Pojawiają się głosy, że woda nie zniknęła powoli, lecz w jeden koszmarny dzień. Ze wszystkich katastrof, które wstrząsnęły Układem Słonecznym, najwięcej kontrowersji wzbudza historia Wenus. Planeta była letnia i przypominała Ziemię. Mogła być zamieszkała. Przez dekady przypuszczano, że efekt cieplarniany podniósł temperaturę do 500 stopni, znacznie wyższej niż na Merkurym. Być może degeneracja sąsiadki Ziemi przebiegła inaczej. Wenus mogła utracić w jednej chwili znaczną część wód wskutek potężnego uderzenia. Gdy wielki obiekt trafia w planetę, wzbija materię z jej skorupy. Wydziela się wówczas ogromna ilość ciepła. Lotne substancje jak woda, amoniak czy metan uciekają w przestrzeń kosmiczną. Po wielkim zderzeniu, gdy wszystko powróci do równowagi, zostaje sucha planeta złożona ze związków o wysokiej temperaturze wrzenia. Zwolennicy teorii twierdzą, że uderzenie było tak potężne, że przestawiło oś planety. Wenus obraca się w przeciwną stronę niż większość planet. Nie wiemy czemu. Według jednej teorii na początku istnienia Układu Słonecznego uderzył w nią wielki obiekt i w zależności od miejsca trafienia przekręcił oś lub zmienił kierunek obrotu planety. Historia Wenus przypomina nam, że nawet umiarkowane warunki, na przykład ziemskie, nie są zapewnione na stałe. Niedowiarków powinna przekonać druga katastrofa z naszej listy. Obserwował ją cały świat. Było to uderzenie komety Shoemaker-Levy 9. Przywykliśmy do myśli, że planety zewnętrzne są stabilne i niewiele się tam dzieje. A jednak cały czas coś w nie uderza. Jowisz, największy z gazowych olbrzymów, to worek treningowy Układu Słonecznego. Jego potężna grawitacja ściąga komety, które wyrwały się z obłoku Oorta i pasa Kuipera. Częstotliwość uderzeń w Jowisza jest ponadprzeciętnie wysoka z dwóch powodów. Po pierwsze, jest on duży, więc stanowi cel łatwy do trafienia. Po drugie, ma ogromną masę, więc przyciąga obiekty ku sobie. Sam się prosi o kłopoty. Jowisz przyjął wiele mocnych ciosów, w tym największe uderzenie, którego świadkiem była ludzkość. W lipcu 1994 roku cała Ziemia patrzyła, jak 21 odłamków komety pędzi ku gazowemu olbrzymowi i uderza go z wielką siłą. Nazwana na cześć odkrywców kometa Shoemaker-Levy 9 wyzwoliła energię 6 milionów megaton TNT. Podczas katastrofy kawałki rozdartej komety Shoemaker-Levy 9 uderzyły w Jowisza z prędkością dziesiątek kilometrów na sekundę. Wbiły się w różnych miejscach z powodu obrotu Jowisza. Ułożyły się w linii na jednej szerokości geograficznej. Z Ziemi widać było przez teleskopy miejsca upadków. Uderzenia nie utworzyły kraterów, bo Jowisz nie ma stałej powierzchni.
Przechodząc przez gęstą atmosferę gazowego olbrzyma, zostawiły w niej tunele naznaczone obcym materiałem. Ślady uderzeń, ciemne formacje chmur miały wielkość Ziemi. Uświadamia nam to, że jeśli kilometrowy obiekt wpadnie w planetę taką jak nasza, to obłok pyłu zasłoni ją całkowicie. Katastrofa z Jowisza przybliża nam te, które nękały Ziemię. Ciemne ślady pozostały na chmurach Jowisza tylko przez kilka miesięcy. Potem zabliźniły je zawirowania atmosferyczne. Jowisz ma gwałtowny, często niszczycielski klimat. Nawet po potężnym uderzeniu w ciągu kilku tygodni czy miesięcy, prądy powietrzne występujące w atmosferze rozpraszają zanieczyszczenia po całej planecie. Ślad po katastrofie zanika. Shoemaker-Levy 9 był drastycznym przypomnieniem, że Układ Słoneczny wcale nie jest spokojny. Naukowcy ostrzegają, że największe zderzenie dopiero nadejdzie. Ziemia może znaleźć się w pułapce. Liczne katastrofy kosmiczne kształtowały i zmieniały Układ Słoneczny przez 4 miliardy lat. Łatwo znaleźć ślady pewnych kataklizmów, na przykład księżycowe kratery po wielkim bombardowaniu. Inne blizny dawno zniknęły. Naukowcy ostatnio niespodziewanie odkryli ślad po drugiej katastrofie na naszej liście. NASA porównała zdjęcia Jowisza wykonane przez sondy Cassini i New Horizons. Odkryła coś niezwykłego. Jowisz, podobnie jak Saturn, też ma pierścienie, choć znacznie bledsze. Coś je zaburza. Na pierścieniach Jowisza są małe pofałdowania i uskoki. Powstały, gdy fragment pierścienia się przechylił. Wytrącone z równowagi fragmenty wędrują coraz dalej, a deformacje rozprzestrzeniają się na cały pierścień. Jeśli cofniemy się w czasie, odwracając proces, okaże się, że zmiany rozpoczęły się w lipcu 1994 roku. W lipcu 1994 roku w Jowisza uderzyła kometa Shoemaker-Levy 9. Naukowcy odkryli coś niezwykłego. Gdy największe odłamki trafiły w Jowisza, mniejsze fragmenty przeszły przez pierścienie, zmieniając ich kształt i nachylenie, co widać do dziś. Rozpadająca się kometa jak Shoemaker-Levy 9 uwalnia mnóstwo pyłu. Wielka ilość materii przebiła się przez pierścienie, zmieniając ich układ. Nie wybijała pojedynczych cząstek, lecz pociągnęła cały obiekt. Shoemaker-Levy 9 to niejedyne ciało, które ostatnio odmieniło Jowisza. W lipcu 2009 roku asteroida uderzyła w pobliżu południowego bieguna planety. Trafienie wzbiło wielkie ilości materii z głębi atmosfery i na powierzchni planety powstała wielka szrama, widoczna przez wiele tygodni. Chmura pyłu miała wielkość Pacyfiku. Szacuje się, że w Jowisza komety i asteroidy trafiają raz na 10 do 15 lat, czyli 5000 razy częściej niż w Ziemię. Zaobserwowaliśmy kilka zjawisk, więc zapewne zachodzą przez cały czas. Nie wszystkie możemy zobaczyć. Na gazowych olbrzymach dzieje się więcej niż przypuszczaliśmy. Gdyby nie było Jowisza, Ziemia byłaby łatwiejszym celem dla komet, asteroid i innych skał lecących ku Słońcu.
Kataklizmów na Ziemi byłoby znacznie więcej, niż się wydarzyło w jej historii. W starzejącym się Układzie Słonecznym pojawią się nowe zagrożenia, a atakowanej Ziemi nie obroni nawet Jowisz. Przedstawiamy ostatnią z katastrof. Planetarny Armagedon. Według naukowców za kilka miliardów lat Jowisz i Merkury, największa i najmniejsza planeta Układu Słonecznego, stoczą orbitalny pojedynek, a niewinny świadek Ziemia nie zdoła uciec z pola rażenia. Współczesny Układ Słoneczny pozornie chodzi jak szwajcarski zegarek. Tymczasem planety oddziałują na siebie grawitacyjnie. W dłuższym okresie orbity planet się deformują i przechylają. Kiedyś Jowisz i Merkury zsynchronizują swoje obiegi, a wówczas mimośród orbity Merkurego będzie wzrastał. Merkury w afelium zacznie odsuwać się aż poza orbitę Wenus. Jeżeli planety się zbliżą, rozpęta się piekło. Naukowcy opisali 4 scenariusze katastrofy. Merkury może wpaść na Słońce, wylecieć z Układu Słonecznego, zderzyć się z Wenus lub, co najgorsze, trafić w Ziemię. Unicestwi jej płaszcz i atmosferę, pozbawiając wszelkiego życia. Symulacje komputerowe podają, że ryzyko wyciągnięcia orbity Merkurego wynosi 1%. Gdyby tak się stało, szansa, że w miarę rozwoju wypadków planeta trafi w Ziemię, jest jeszcze bardziej nikła. Merkury to jedno z licznych zagrożeń, jakie czają się na nas w Układzie Słonecznym. Według niektórych badaczy Marsowi też zagraża destabilizacja orbity. On też może trafić w Ziemię tak, jak obiekt, który spowodował powstanie Księżyca. Zagrażają nam nie tylko planety. Pobliskie gwiazdy często wpływają na komety z obłoku Oorta, które wyruszają w samobójczą misję przez Układ Słoneczny i mogą wywołać nowe, wielkie bombardowanie. Zgodnie z oczekiwaniami droga Mleczna kiedyś zderzy się z galaktyką Andromedy. Słoneczny spokój zostanie na zawsze zakłócony. Największa planetarna katastrofa jest jeszcze przed nami. Kataklizmy siały spustoszenie, ale dzięki nim Układ Słoneczny ewoluował. Bez nich nasza kosmiczna okolica byłaby zupełnie inna. Poznając ich mechanizmy, możemy zrozumieć, jak ukształtowała się planeta, która dała nam życie, i jak chronić ją i siebie samych przed przyszłymi katastrofami. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.